Dzień dobry, witajcie w ten mglisty już jesienny wieczór, można powiedzieć. Jestem na moim takim małym polu testowym, gdzie mam zakopane 3 cele. Charakterystyka tego pola testowego jest taka, że cele są w teorii nisko przewodzące, czyli są drobne i z metalów nisko przewodzących. A dodatkowo jest to miejsce, gdzie jest bardzo dużo żelaza i dodatkowo mineralizacja. Może widzieliście jakieś tam moje filmy z tego miejsca i nie było to dobre miejsce dla Manticora. Tak to jest w tym świecie wykrywaczy, że często, znaczy zazwyczaj, czy zawsze, to właśnie warunki gruntowe dyktują tutaj rozwiązania i wyniki, jak ten wykrywacz działa. I mimo że można powiedzieć, że Manticor to najdroższy wykrywacz na świecie, taki hobbystyczny, myślę, to czasami są miejsca, w których nie jest może najlepszy, albo w których trzeba troszeczkę bardziej, że tak powiem, ten wykrywacz sobie tam poznać, by się do niego dobrać, że tak powiem. No i kombinowałem z Manticorem przez dłuższy czas już, używając go w terenie, w takich właśnie trudnych terenach, by coś z niego wycisnąć jeszcze więcej, by to było bardziej klarowne i czyste. No i by ten wykrywacz stał się wykrywaczem bardziej użytecznym. No, więc tak, moi drodzy, jestem w programie General, czyli w programie głównym General All Terrain General, czyli w programie, którym jest programem bardzo dobrym. Kierunek moich, że tak powiem, dociekań dotyczył głównie strojenia do gruntu, czyli w tych trudnych miejscach zacząłem używać automatycznego trackingu. Jest to opcja, którą praktycznie w wykrywaczach nie używam, ale tu przyniosła ona, myślę, bardzo dobry rezultat, bo w moich terenach, takich jak tutaj, gdzie jest wysoka mineralizacja, spotykałem się często z pikami wysokich tonów, które mnie zatrzymywały w tym wykrywaczu. Myślę, że tracking zmienił to trochę i tych pików nie jest już tak dużo. Jest po prostu troszeczkę lepiej. Kombinowałem również z ustawieniem Noise Cancel, dlatego że w wykrywaczu Explorer i E-Track mogłem praktycznie zlikwidować te piki, które również tam występowały, czyli na przykład w Explorerze, jak mieliście ekran, to w prawym górnym rogu jest żelazo. To może to nie jest złe. Po prostu miałem wysokie piki, wysokie uderzenia takie, mimo że żelazo było tam zblokowane. Mimo też, że tego żelaza nie powinno być, to ono tam właśnie pipczyło, że tak powiem, nie? I regulacja Noise Cancel w kierunku wyższych częstotliwości powodowała to, że ten wykrywacz stawał się spokojniejszy. I tu też próbowałem kombinować z tym noise cancelem, ale to tak raczej nie wyszło i jest podobnie. Bardziej to strojenie gruntu tutaj, ale najważniejszą rzeczą to właśnie była czułość. Często myślę, używana przez Was czułość 24. Chciałem Wam pierwsze zaprezentować, jak ona tutaj działa, nie? Więc mam 3 cele. Pierwszym celem będzie posłuchajcie, co się dzieje. Mam wykrywalność. Myślę, że całkiem przyzwoitą. To jest moneta 10-groszowa na głębokości 18 cm. Teraz będzie małe sreberko, które było tutaj wyraźnym problemem dla Manticora. Pierwsze będzie żelazo. Tu jest żelazo, a tu jest sreberko. No i teraz pytanie do Was, czy byście to kopali, jeśli macie czerwone cyfry i taki dźwięk? Teraz będzie malutki kawałek brązu, myślę, że na 14 cm,
Tu jest bardzo fajnie wykrywany i Manticore nigdy z nim nie miał problemów. Jednak kluczem pierwszym do rozwiązania, oczywiście mam włączony tracking teraz, nie? To jest włączenie, wyłączenie dźwięku żelaza. Przyznam się, że w Equinoxie to raz było dobrze, raz było źle, w zależności od miejsca, ale nie można byłoby tak jednoznacznie powiedzieć, że w tym miejscu wyłączenie żelaza w Manticorze było rzeczą dobrą i działało idealnie, ale tu to działa. Posłuchajcie teraz. Zacznę ponownie od przejścia nad monetę 10-groszową. Bardzo czysto, nie? Tu jest żelazo, które praktycznie zostało jakby wyeliminowane, nie? Te wysokie piki tego żelaza, mimo że tak naprawdę wyciszam tylko niski ton, nie? One przestały istnieć, nie? One tu były. Wróćcie z powrotem, przewincie sobie film i zobaczcie, że tam były, nie? I sreberko. Tak troszeczkę, że tak powiem, nie mrawo, byle jak, nie? No i ostatni cel, ten niski ton, to w tym miejscu, pod tym niebieskim kapslem, kawałeczek brązu wielkości 5×4 mm. Ale idźmy dalej, co chciałem Wam pokazać. Pokażę Wam, jak to działa przy czułości 20. Tu miałem takie wredne żelazo, którego już teraz praktycznie nie słychać. No i przechodzę nad monetę 10-groszową. Myślę, że najczyściej, nie? Teraz tak, znowu wracam na to żelazo, które tu kiedyś istniało, ale ono przestało już istnieć, jego nie ma. Wykrywacz jest całkiem fajny, tutaj się zachowuje. No i kluczowa sprawa, czyli ten cel jakby tutaj najtrudniejszy, te drobne sreberko. Tak z podejścia. A co się stanie, jak zmniejszę tą czułość do powiedzmy 18? O wiele bardziej czytelnie. Dodatkowym plusem włączenia podkowy, czy włączenia jej, jest to, że skończyły się czerwone cyferki. Ja myślę, że najczytelniej, prawda? Chodzi, wiecie, no bo z tym wyciąganiem celi to jest tak, że musi być czytelnie. Coś ma do tego celu ściągnąć, nie? I myślę, że takie zaniżenie czułości, włączenie tej podkowy, użycie trackingu powoduje to, że to wszystko staje się o wiele bardziej czytelne. Wrócę ponownie do sytuacji, gdzie mam włączoną podkowę, mam czułość na wysokim poziomie, można powiedzieć, chociaż wielu z Was używa takiej czułości, a nawet wyższej. No i jeszcze raz, nie? So, 10 groszy. Sreberko. Są takie proste sprawy, ale które zmieniają istotę rzeczy, myślę. Dla wielu z Was ten film może się wydać dosyć banalny, ale gdybym
szukał na wysokiej czułości i w ten sposób, że ta podkowa byłaby tutaj włączona, że nie miałbym trackingu, to nie odniósłbym sukcesów, bo wykrywalność wykrywacza byłaby po prostu gorsza. Że można z tego wykrywacza, wykonując praktycznie banalne zmiany, wycisnąć znacznie więcej. Bo ja jestem przekonany, bo wy oglądacie ten film, a ja to robiłem. I ja wiem, że moje odczucia są takie, że czytelność tych celi jest po prostu o wiele lepsza. Dla mnie, nie? I mogę spokojnie powiedzieć, że teraz bym je znalazł. Brak tych czerwonych cyfr, no wiadomo, nie? Że macie tą identyfikację, tam 38, macie te czerwone cyfry. Możecie zaryzykować, że tak powiem, kopanie to w niektórych miejscach. Będą takie miejsca, gdzie warto to po prostu wykopać. Oczywiście nie wszędzie, nie? Bo na zwykłym polu, gdzie nie występują żadne trudne cele, praktycznie każdy by to ominął. Ale gdy miejsce jest interesujące, myślę, że warto byłoby do kopania. Ale tutaj to znika. Macie czarne cyfry, macie w miarę dobre audio, no bo zobaczcie sami, jeszcze raz wam to pokażę. 20. Dyskryminacja, tracking. Cisza. I w tej ciszy dobre ID 28. Cel niskoprzewodzący. Całkiem możliwe, że używając programu Low Conductors, może bym osiągnął lepszy efekt. Można by to spróbować, nie? Powiedzmy 20. Sprawdzę tylko, czy mi tutaj nie wskoczył żaden błąd. Damy na piąteczkę sobie tutaj. Jeśli chodzi o stabilizator. Nie, stabilizator jest wyłączony. Dźwięki Enchanted. Dobra. Tracking. No i małe sreberko. Tu jest to żelazo, które jeszcze tutaj jest troszeczkę problematyczne, mimo że są dwa jakby przebicia. No tu jest, w tym momencie tu jest, że tak powiem, perfekcja, dlatego że ID celu zmieniło się na jeszcze niższe i już mamy identyfikację mniej więcej tutaj. $10. Identyfikacja poszła w dół. Tu jest jeszcze lepiej. No tak. I tu mieliście również prezentację typu Low Conductors, która po prostu dodatkowo dodała skrzydeł temu wykrywaczowi. Jednak mimo wszystko używałbym tego Low Conductors wtedy, gdy szukałbym tych celi niskoprzewodzących, bo Manticore potrafi przytłoczyć Was tymi celami niskoprzewodzącymi. Jego skuteczność, jeśli chodzi o drobne cele, jest ogromna również w All-Terrain General, ale w Low Conductors jest jeszcze większa. Jeśli założycie sobie jeszcze cewkę 9 do tego, to jest jeszcze większa i czasami możecie po prostu ugrzęznąć w drobnych celach. Więc mimo, że działa tutaj to tak doskonale, to byłbym troszeczkę ostrożny. Chyba że szukacie bardzo drobnych celi w postaci na przykład denarków lub kawałków monet. Po prostu szukacie naprawdę drobnych rzeczy, wtedy bym użył Low Conductors mimo wszystko. No dobra, no to taka, że tak powiem, krótki film nagrany byle jak telefonem. Wam coś tam pokazać, byście coś mieli do oglądania. Na dziś to wszystko, trzymajcie się.